Niedawno jeden z oficerów sił powietrznych Ukrainy oświadczył, że na Ukrainie już jest dostosowywana infrastruktura do przyjęcia amerykańskich myśliwców F-16 i zaznaczył, że partnerzy Ukrainy są już gotowi przekazać myśliwce. Prawdopodobnie już niebawem te samoloty zaczną strzec nieba nad Ukrainą. W sierpniu 2023 roku ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski złożył wizyty w Holandii i Danii. Efektem jego podróży były decyzje władz tych dwóch państw o przekazaniu Ukrainie 61 samolotów F-16. Wcześniej, podczas lipcowego szczytu NATO w Wilnie, ministrowie 11 państw sojuszu powołali koalicję w celu szkolenia ukraińskich pilotów i mechaników w użyciu i obsłudze samolotów F-16. Holandia i Dania objęły przewodnictwo w tej inicjatywie. W sierpniu 2023 roku władze USA potwierdziły, że Waszyngton poprze przekazanie F-16 Ukrainie przez europejskich sojuszników. Decyzja o dostarczeniu tych maszyn to kolejny, niejako naturalny etap dozbrajania Ukrainy przez Zachód po wcześniejszym wyposażeniu armii tego państwa w wyrzutnie rakietowe czy czołgi produkcji zachodniej. Kraje NATO zainwestowały już dziesiątki miliardów dolarów w pomoc Ukrainie, lecz samoloty to nowy impuls i przełamanie kolejnych barier. Warto zaznaczyć, że Zachód stara się przekazywać Ukrainie zaawansowane uzbrojenie i sprzęt wojskowy stopniowo, co wynika też ze względów praktycznych. Strona ukraińska nie jest w stanie zaabsorbować wszystkiego od razu, a kraje NATO chcą mieć pewność, że ich broń będzie skutecznie wykorzystana. Dlatego decyzja o F-16 zapadła dopiero rok od rozpoczęcia wojny. Ukraina potrzebuje amerykańskich maszyn zarówno ze względów prestiżowych, związanych z podtrzymaniem morale społeczeństwa, jak też operacyjnych. F-16 mogą okazać się szczególnie skuteczne w walce z rosyjskimi samolotami atakującymi cele w Ukrainie kierowanymi bombami lotniczymi. Pojawienie się F-16 nad niebem Ukrainy może nie zmienić losów wojny, ale na pewno może pokrzyżować Rosjanom szyki. Agresorzy każdego dnia zrzucają kilkadziesiąt bomb, operując poza zasięgiem ukraińskich sił naziemnej obrony przeciwlotniczej. Jeśli F-16 zostaną uzbrojone w zachodnie pociski rakietowe powietrze-powietrze, przeciwnik może mieć trudność z kontynuowaniem takich ataków. Duże znaczenie ma też uzupełnienie ukraińskich strat, bowiem trzeba pamiętać, że Kijów stracił dotychczas wiele samolotów podczas misji bojowych ze stanu własnych sił powietrznych. Lotnictwo Ukrainy konfrontuje się z siłami powietrznymi wroga, które mimo licznych błędów i porażek wciąż pozostaje lepiej zorganizowane pod względem systemowym. To zmusza dowództwo w Kijowie do stosowania niestandardowych, asymetrycznych metod prowadzenia walki. Ukraińcy są w tym skuteczni i mogą pochwalić się wieloma sukcesami, chociaż muszą wcielać się w rolę inteligentnych wojowników, którzy próbują zaszkodzić znacznie liczniejszemu przeciwnikowi. Nie brakuje im jednak dobrych pomysłów, o czym świadczy skuteczne zintegrowanie samolotów produkcji sowieckiej z zachodnimi pociskami, takimi jak amerykańskie AGM-88 Harm czy brytyjskie Storm Shadow. Widać zatem, że nawet bez F-16 Ukraińcy sięgnęli po innowacyjne rozwiązania. Efektywnie atakują też rosyjskie lotniska przy pomocy bezzałogowców.
Ostatni, szczególnie zasługujący na uwagę przykład takich działań to zniszczenie samolotu bombowego Tupolew-22M3 na terytorium Rosji. Ukraina nie powinna mieć problemu z przystosowaniem swojej infrastruktury wojskowej, głównie lotnisk, do przyjęcia samolotów F-16. Ukraińskie lotnictwo opiera się w warunkach wojennych na niewielkich, mobilnych zespołach, które muszą manewrować i wykorzystywać też między innymi drogi publiczne. Nie jest to jednak niczym nadzwyczajnym, ponieważ F-16 startują też z dróg, tak jak na Tajwanie. Tak naprawdę wystarczy około 2 km prostej, dobrze utrzymanej asfaltowej nawierzchni i odpowiedni osprzęt do zabezpieczenia operacji lotniczych. To może być początek dla większych zmian w całej ukraińskiej armii, która ma niesamowitą szansę na mentalne wyjście z rosyjskiej strefy wpływu. Niektórzy ukraińscy piloci właśnie kończą szkolenie na samolotach F-16. Zrobili to w ekspresowym tempie, bo zaledwie w kilkanaście miesięcy. Szkolenie ukraińskich pilotów samolotów F-16 musiało być prowadzone nieco inaczej niż standardowe szkolenia pilotów krajów NATO. Samolot F-16 to maszyna wielozadaniowa. To oznacza, że jest to konstrukcja znacznie bardziej kompleksowa, a co za tym idzie, także bardziej wymagająca, jeśli chodzi o szkolenie niż maszyny wykonujące wyłącznie misje powietrze-powietrze czy powietrze-ziemia. Nie ma wspólnego mianownika pomiędzy samolotami z sowieckiej strefy wpływu, czy ogólnie sowiecką techniką lotniczą oraz stylem wykonywania zadań, a samolotami zachodnimi oraz stylem anglosaskim. To są całkowicie dwie różne rzeczy. Inna jest mentalność i inna jest taktyka. Wspólna jest tylko przestrzeń powietrzna, w której samoloty się poruszają. Szkolenie ukraińskich pilotów na samoloty F-16 wykonane zostało tak, by jak najszybciej były one w stanie wejść do służby, aby jak najszybciej wprowadzić je do akcji. Zapewne w przyszłości szkolenie będzie kontynuowane i poszerzane, na przykład kiedy wojna dobiegnie końca. W międzyczasie Ukraińcy muszą jednak zrozumieć, że wszystkie te zachodnie zdolności, jakie otrzymują wraz z F-16, to coś zupełnie innego, niż dotąd używali. Siły powietrzne Zachodu, a siły powietrzne postsowieckie to dwa różne światy. Inaczej planuje się działania, inaczej prowadzi misje, inaczej się dowodzi. F-16 to wielopłaszczyznowa platforma o bardzo dużych zdolnościach, której nie da się odpowiednio wykorzystać, jeśli nie będzie wiadomo, jak tego dokonać. Do tego trzeba przejść odpowiedni trening i zaawansowane szkolenie. Samoloty F-16 będzie można wykorzystać w Ukrainie w misjach powietrze-powietrze oraz powietrze-ziemia. Pierwszy rodzaj misji to zwalczanie zagrożeń w powietrzu, które prawdopodobnie będą miały mniejsze znaczenie, ale ukraińskich pilotów wyszkolono tak, by mogli wykorzystać najmocniejsze strony samolotu F-16 w tego rodzaju misjach. Drugi rodzaj to misje powietrze-ziemia, które prawdopodobnie będą największą wartością dodaną dla Ukrainy. F-16, które wkrótce ma otrzymać Ukraina, to maszyny, które przeszły gruntowną modernizację łącznie z przedłużeniem okresów ich używania. Są to samoloty zintegrowane z bardzo szerokim wachlarzem najnowocześniejszego uzbrojenia. W przypadku Ukrainy najważniejsze będzie uzbrojenie w pociski o dużym zasięgu zdolnych do rażenia celów z bezpiecznej odległości. Mowa tutaj przede wszystkim o pociskach z rodziny J, czyli wszystkie JDAM czy JASSM.
Jest to kluczowa zdolność i jeśli wraz z samolotami Ukraina otrzyma odpowiedni zapas bomb tego typu, to pojawienie się F-16 na wojnie może przynieść bardzo dobre efekty. Obok bomb tego typu w Ukrainie mogą się dobrze sprawdzić kierowane pociski przeciwpancerne Maverick. Prawdopodobnie właśnie na terenie Ukrainy tego typu pociski mogą siać zniszczenie i popłoch w szeregach rosyjskiej armii. Wiele samolotów F-16 trafi bezpośrednio do ukraińskiego lotnictwa, ale zapewne część z nich pozostanie w bazach lotniczych państw NATO, aby zminimalizować ryzyko, że staną się celami wroga. Samoloty bazujące poza Ukrainą będą rezerwą na wypadek konieczności zastąpienia którejś z aktywnie operujących maszyn. Za ich pomocą nie będą przeprowadzane żadne ataki z lotnisk NATO na rosyjskie cele. Sama liczba F-16 w aktywnej służbie zależna będzie od liczby wyszkolonych pilotów. Gdy będzie ich więcej, to liczba latających nad Ukrainą samolotów również wzrośnie. Prawdopodobnie Ukraina początkowo będzie użytkować maksymalnie kilkanaście samolotów F-16, które wykonywać będą mniej ryzykowne misje. Piloci oraz naziemna obsługa samolotów będą musieli początkowo odpowiednio się zgrać i przystosować do użycia nowych maszyn w warunkach bojowych. F-16 w ukraińskiej służbie mają docelowo wspierać naziemną obronę przeciwlotniczą i ograniczać swobodę działania rosyjskiego lotnictwa. F-16 zapewne nie będą rozwiązaniem wszystkich ukraińskich problemów. Niemniej jednak, wraz z implementacją systemu F-16 siły zbrojne Ukrainy wejdą w inny, bardziej wyrafinowany świat prowadzenia wojny w powietrzu. W tym świecie człowiek jako pilot jest najważniejszy, ponieważ jego wyszkolenie jest długie i kosztowne. Ta zmiana może stać się źródłem dla większych przemian w całej armii ukraińskiej, która ma fantastyczną szansę na mentalne wyjście ze strefy rosyjskiego wpływu. Ukraina musi jednak zrozumieć, że ta droga nie jest łatwa i wymaga ciężkiej pracy i poświęcenia. W siłach zbrojnych byłych krajów socjalistycznych wiadomo o tym od dawna. Odkąd Ukraina zyskała możliwość wykorzystywania pocisków AGM-88 HARM, życie rosyjskiej obrony przeciwlotniczej stało się dużo trudniejsze. Pierwszą ofiarą pocisku był system TOR-M2. Pociski AGM-88 HARM pozwalają na eliminowanie rosyjskiej obrony przeciwlotniczej bez konieczności poznania jej dokładnej lokalizacji. Pociski naprowadzają się na emisje radiolokacyjne generowane przez radar wykrywania lub kierowania ogniem systemu przeciwlotniczego. AGM-88 HARM to pocisk rakietowy powietrze-ziemia, zaliczany do amerykańskiej broni precyzyjnego rażenia. Służy do niszczenia urządzeń radarowych przeciwnika, zwłaszcza systemów obrony przeciwlotniczej. Pocisk naprowadza się na źródło emitowanych przez nie sygnałów. Pociski HARM używane są od sierpnia 2022 roku przeciw rosyjskim radarom podczas inwazji Rosji na Ukrainę. Zostały zintegrowane z ukraińskimi myśliwcami MiG-29. Teraz zaczną być używane przez ukraińskich pilotów F-16. Storm Shadow, a w wersji francuskiej Scalp,
które już są używane w Ukrainie, są lotniczymi pociskami dalekiego zasięgu z głowicami konwencjonalnymi, do głębokich uderzeń, spełniającymi nawet bardzo złożone wymagania dla przeprowadzenia ataku na cele nieruchome lub ruchome o szczególnym znaczeniu. Storm Shadow to trudny do wykrycia, manewrujący pocisk powietrze-ziemia dalekiego zasięgu z głowicą konwencjonalną, odpalany i kierowany z samolotu, przeznaczony do zwalczania strategicznych celów wojskowych. Może być przenoszony przez wiele typów samolotów NATO. Te skrzydlate pociski to prawdziwa potęga, zweryfikowana solidnie w ostatnich konfliktach. Ta ponad 5-metrowa rakieta o masie 1,3 tony powstała po I wojnie w Zatoce, kiedy po stracie kilku myśliwców zachodniej koalicji okazało się, że potrzebna jest precyzyjna broń do niszczenia strategicznych, naziemnych celów, bez narażania załóg z pierwszej linii. Rakieta wystrzeliwana jest spoza strefy będącej w zasięgu obrony powietrznej nieprzyjaciela. Szybko udało się stworzyć pocisk manewrujący o trudnej wykrywalności, naprowadzany dzięki nawigacji GPS oraz systemu TERPROM, który dokonuje porównywania profilu powierzchni Ziemi i mapy cyfrowej zakodowanej w pokładowym komputerze. Tuż przed uderzeniem, głowica pocisku dzięki kamerze termowizyjnej o wysokiej rozdzielczości identyfikuje cel, a sama rakieta wykonuje manewr wznoszący, by zmylić obronę i trafić w obiekt z góry z maksymalnym impetem. Storm Shadow to praktycznie niewykrywalny pocisk, który setkami kilometrów leci do celu na wysokości od 30 do 40 metrów, a specjalna dwustopniowa głowica o masie 450 kg w momencie trafienia najpierw w betonowych umocnieniach wypala otwór, a potem kieruje całą energię do kompletnego zniszczenia obiektu. Jak na razie kanclerz Niemiec Olaf Scholz nie zezwala na dostawy dla Ukrainy pocisków manewrujących typu Taurus. Scholz powtarza, że na ten moment Niemcy nie udostępnią Ukrainie tego uzbrojenia. Niemiecki kanclerz zaznacza, że pociski typu Taurus, o które prosi Ukraina, to broń o bardzo dalekim zasięgu. Scholz podkreśla też, że Niemcy nie są w stanie zapewnić Ukrainie tak dokładnego naprowadzania na cele, jak robią to Brytyjczycy czy Francuzi. Pociski typu Taurus to jeden z najnowocześniejszych rodzajów uzbrojenia będącego na wyposażeniu niemieckich sił zbrojnych. Pociski są w stanie zlokalizować i zniszczyć cele z dużych odległości i dużych wysokości, np. rosyjskie bunkry. Ukraina wielokrotnie już przekazywała prośby o dostarczenie pocisków manewrujących Taurus. Jest szansa, że w końcu kanclerz Niemiec, Scholz się przełamie i broń ta trafi w ręce żołnierzy ukraińskich, co byłoby potężnym wsparciem Ukrainy w wojnie z Rosją. Taurus to pocisk manewrujący wystrzeliwany z powietrza, opracowany przez niemiecko-szwedzką spółkę Taurus Systems GmbH. Projektowanie jednostki rozpoczęto w 1998 roku, a pierwsze modele weszły do użytku w 2005 roku. Cechą charakterystyczną pocisku jest zastosowana technologia stealth, dzięki której jego wykrycie jest niezwykle trudne. Taurus waży 1,4 tony i ma 5 metrów długości. Jest dodatkowo wyposażony w skrzydła o rozpiętości ponad 2 metrów. Na pokładzie znajduje się podwójna głowica bojowa Mephisto o wadze 481 kg, wyposażona w ładunek wstępny i początkowy ładunek penetrujący.
Projektanci zastosowali zapalnik o zmiennym opóźnieniu do kontrolowania głowicy głównej. Siła rażenia pocisku jest ogromna i ze względu na swoją specyfikę idealnie nadaje się do niszczenia utwardzonych bunkrów, obiektów dowodzenia, kontroli i łączności, ale też obiektów lotniskowych czy magazynów amunicji. Bomby JDAM trafiły na Ukrainę na przełomie roku 2022 i 2023. Duży zasięg tych bomb pozwala zrzucać je spoza strefy rażenia części rosyjskich systemów obrony przeciwlotniczej. Amerykanie wskazują, że celność JDAM w Ukrainie jest niższa od oczekiwanej, a zarazem niższa od celności uzyskiwanej przez siły amerykańskie w innych konfliktach. Przyczyn może być kilka, wskazywane są między innymi błędy przy obsłudze, popełniane przez Ukraińców. Kiedy nad niebem Ukrainy pojawią się pierwsze F-16, które są lepiej dostosowane do przenoszenia tych bomb, prawdopodobnie wzrośnie również skuteczność ich stosowania przeciwko rosyjskim wojskom. Niebawem Stany Zjednoczone przekażą Ukrainie również rakiety JDAM-R ze specjalnymi detektorami zagłuszaczy GPS. Ma to zniwelować systemy walki elektronicznej, które dają Rosjanom pewną przewagę na froncie. Jeżeli bomby JDAM-R z systemami mogącymi wykrywać i co za tym niszczyć rosyjskie urządzenia walki elektronicznej okażą się skuteczne, będzie to kolejne przesunięcie wyścigu zbrojeń na niekorzyść Rosjan. Standardowe bomby JDAM mogą być zrzucane z odległości do około 24 km od nosiciela, natomiast bomby JDAM-R mogą zwalczać cele nawet na odległość 72 km. Zasięg zrzutu bomby zależny jest od pułapu i prędkości przenoszącego je samolotu. Standardowa, stosowana na Ukrainie taktyka obejmuje wykonywanie lotu na małej wysokości, co może ograniczać przydatność JDAM-R. Z drugiej jednak strony, duży zasięg bomb pozwala zrzucać je poza strefą rażenia części rosyjskich systemów obrony przeciwlotniczej. Bomby rodziny JDAM, a w tym JDAM-R zostały zintegrowane między innymi z samolotami MiG-29 używanymi przez siły zbrojne Ukrainy. Wkrótce będą też przenoszone przez F-16 Fighting Falcon. Pierwsze z nich mają trafić na Ukrainę w najbliższych tygodniach. Kanada przekazała Ukrainie 43 pociski AIM-9, natomiast Stany Zjednoczone przekazały nieokreśloną dokładnie liczbę pocisków AIM-9M Sidewinder. Ten zaawansowany pocisk krótkiego zasięgu wykorzystuje głowicę termiczną do naprowadzania na cele, które odznaczają się znaczącą sygnaturą cieplną.
Wariant AIM-9M ma zwiększoną odporność na przeciwdziałania w podczerwieni, co sprawia, że jest bardziej skuteczny, a jedną z jego kluczowych zalet jest silnik o niskiej emisji dymu, który minimalizuje widoczność pocisku, zmniejszając tym samym szanse na przechwycenie. W ogólnym rozrachunku specyfikacje AIM-9M są imponujące. Ten pocisk ma zasięg około 35 km, może osiągnąć prędkości do 2,5 Macha i może zaatakować cele z każdego kąta. Głowica pocisku waży 9,4 kg i korzysta z zapalnika zbliżeniowego, który detonuje ładunek wybuchowy w pobliżu celu, zwiększając skuteczność. Wielostronność AIM-9M polega również na jego kompatybilności z różnymi platformami, w tym F-15, F-16, F-18, MiG-29, Su-27, a więc czymś, do czego Ukraina ma już lub będzie miała dostęp. AGM-65 Maverick to pocisk powietrze-ziemia typu odpal i zapomnij. Przeznaczony dla misji bliskiego wsparcia z powietrza. Nadaje się do atakowania pojazdów opancerzonych i obiektów obrony przeciwlotniczej, a w wersji z większą głowicą również do niszczenia celów strategicznych, jak bunkry, mosty, budynki czy okręty. Zasięg nie jest duży, ale Mavericki potrafią niszczyć cele z odległości od 9 do 22 km. Maverick to konstrukcja modułowa, dzięki czemu stosując różne głowice i systemy naprowadzania może być wykorzystany do różnych zadań. Pocisk posiada 3 różne systemy naprowadzania i 2 rodzaje głowic. W każdym z przypadków napęd rakietowy używany w pocisku pozostaje bez zmian. Dostępne systemy naprowadzania to elektrooptyczny, podczerwony lub laserowy. Ładunek bojowy znajduje się w centralnej części rakiety. Do wyboru jest 125-funtowy ładunek stożkowy lub 300-funtowy ładunek penetrujący. Zainicjowanie wybuchu następuje dzięki zapalnikowi znajdującemu się na głowicy. Pocisk penetrujący posiada zapalnik czasowy pozwalający wysadzić ładunek po spenetrowaniu przeszkody dzięki energii kinetycznej lecącej z dużą prędkością rakiety. Pociski Maverick mogą być przenoszone przez samoloty A-10, F-15, F-16.